Zanim zaczniemy, muszę zadać Ci jedno pytanie. Jaką strategię wybierzesz? Turysty czy nawigatora? Witaj na pokładzie ekspedycji Pustynia, mojego publicznego laboratorium i ekstremalnego kursu przetrwania przed kamerą i na YouTube, który właśnie przechodzę. Głos naszego wewnętrznego gremlina namawia nas do bycia turystą. Chce szybkich atrakcji, lajków i wyświetleń. Brzmi znajomo, prawda? Z drugiej strony nasz wewnętrzny analityk chce, abyśmy zostali nawigatorem. Nawigator nie szuka atrakcji. Jego celem jest przetrwanie, nauka i zrobienie kolejnego kroku. Dzisiaj dam Ci system, który zbudowałem dla siebie, by zostać nawigatorem. To jest moja mapa podróży i mój kompas. To jest mój pancerz. Być może Ty też z niego skorzystasz. Zaczynajmy. Całą moją podróż od lęku do wolności twórczej podzieliłem na 5 etapów. Na każdym z etapów turysta wpada w pułapki gremlina, natomiast analityk korzysta z kompasu nawigatora. Pierwszym etapem jest baza. Dlaczego baza? Bo to bezpieczne miejsce, z którego startujesz, ale też więzienie komfortu, otoczone 3 murami lęków, które należy zburzyć, aby się z niego wydostać. Na etapie bazy celem pułapką podsuwanym przez gremlina jest osiągnięcie perfekcji w każdym calu oraz pozbycie się strachu. I tutaj muszę się przyznać, że właśnie takie błędne cele sprawiły, że ja w bazie spędziłem 5 lat, wydając 8 000 na sprzęt, którego tak naprawdę nie potrzebowałem. Jakie są właściwe cele dla nawigatora? Celem jest opublikowanie minimalnej użytecznej wersji pierwszego filmu. A żeby to zrobić, należy zmapować sobie listę podszeptów wewnętrznego gremlina, które obrazują nasze lęki, tworzące 3 mury wokół bazy. Pierwszym murem są lęki techniczne. Są to obawy związane z naszymi umiejętnościami obsługi sprzętu oraz oprogramowania, a także sam sprzęt i jego jakość. Drugim murem są obawy osobiste, związane z wyglądem, głosem oraz naszymi umiejętnościami i wartością tego, co chcemy zrobić. Trzecim murem jest mur społeczny. Są to obawy związane z opiniami rodziny, najbliższych oraz obcych osób. Zmapowanie tych wewnętrznych lęków pozwala świadomie zacząć przebudowywać swoje oprogramowanie mentalne i przygotować się na to, co nadejdzie później. Myślisz, że po ucieczce z bazy najgorsze jest za Tobą? Właśnie tutaj zaczyna się prawdziwy test. Jeżeli nacisnąłeś przycisk publikuj, to wkroczyłeś na pustynię. Dlaczego pustynia? Bo po publikacji czujesz się właśnie tak. Jest cicho, pusto i jesteś zupełnie sam. Brak wyświetleń, lajków i subskrypcji jest jak brak wody. Powoli zabija Twoją wolę przetrwania oraz chęci dalszego tworzenia treści. Tutaj przyznam się do tego, co powiedziałem w moim drugim filmie. Ja po wyjściu z bazy stałem się turystą. Miałem zły kompas, a mój wewnętrzny gremlin sprytnie podmienił mi cele. Z celu opublikować pierwszy film zmieniłem go na cel uzyskać setki wyświetleń, lajków oraz polubień. To dlatego właśnie widok 3 wyświetleń po 2 dobach od publikacji tak mocno we mnie uderzył. Na szczęście głos analityka przywołał mnie do porządku. Zastanowiłem się nad całą sprawą i to jest jeden z powodów, dla których powstała ta kompletna mapa, którą się tutaj dzielę. Błędnym celem na pustyni są cele turysty, czyli gonienie za atrakcjami, jakimi są lajki, wyświetlenia i polubienia. Natomiast celem nawigatora jest to, aby się nie poddawać, iść krok po kroku, publikując kolejne materiały, z każdym materiałem ucząc się jednej rzeczy oraz poprawiając coś drobnego w kolejnym filmie.
Moim sposobem na utrzymanie motywacji w fazie pustyni jest prowadzenie dziennika nawigatora, w którym zapisuję po każdej próbie nagrania jedną dobrą rzecz, z której jestem zadowolony, oraz jedną rzecz, którą mogę poprawić w przyszłości. Kolejną fazą, która pojawi się po fazie pustyni, będzie oaza. Dlaczego oaza? Ponieważ po długiej samotnej walce i publikacji kolejnych materiałów, pierwszy wartościowy komentarz od obcej osoby jest jak znalezienie źródła życzodajnej wody na pustkowiu. Celem turysty na etapie oazy jest skupienie się na tym, co mogą mi dać ludzie, którzy subskrybują mój kanał i piszą komentarze. Celem nawigatora, który na ten etap zakładam, jest słuchać i służyć. Chodzi o to, aby nawiązać wartościową relację w komentarzach z osobami, które dołączają do nas w sposób świadomy i z którymi nasze treści rezonują, poznać je, zrozumieć ich potrzeby. Po zbudowaniu plemienia w oazie wyruszamy z naszą karawaną. Dlaczego karawana? Bo na etapie karawany już nie siedzisz w oazie i nie jesteś sam. Wyruszasz w dalszą podróż razem z członkami Twojego małego plemienia. Na etapie karawany błędnym celem jest poczuć się gwiazdą i tworzyć tylko dla siebie. Celem nawigatora na etap karawany jest słuchać i służyć. Chodzi o to, by angażować członków swojego małego plemienia w rozwój kanału, tworzyć dla nich oraz im pomagać. Zapytasz, co jest ostatecznym celem całego projektu Ekspedycja Pustynia? Jest nim Ziemia Obiecana. Celem turysty na etapie Ziemi Obiecanej jest cieszenie się z rozsądnych statystyk jako ostatecznej nagrody. Natomiast moim celem nawigatora jest to, aby zdać sobie sprawę, że dzięki podążaniu za tą mapą i dzięki kompasowi analityka stałem się właśnie swobodnym i spełnionym twórcą, natomiast moje treści niosą wartość i są jak latarnia na zburzonym morzu codzienności dla ludzi, którzy borykają się z podobnymi problemami. A teraz zobaczmy, jak ten kompas działa dla różnych rodzajów treści na etapie bazy, ponieważ jego zasady są uniwersalne. Jeżeli jesteś gamerem, Twoim celem w bazie nie jest stworzenie idealnego, perfekcyjnego, dwugodzinnego streamu. Twoim celem jest stworzenie kilkuminutowego klipu. Jeżeli robisz kanał na temat budowy rzeczy, czyli do it yourself, Twoim celem nie jest film na temat budowy całego stołu, ale na przykład szybki tip, czyli hack lub sposób, jak użyć danego narzędzia. Jeżeli tworzysz vlog, Twoim celem nie jest epicka, dwugodzinna relacja w jakości filmu z Hollywood. Twoim celem jest 3-minutowe, sensowne nagranie tego, co masz do powiedzenia. W tej całej podróży, jaką jest Ekspedycja Pustynia, chodzi o to, aby na każdym jej etapie nasz nawigator wyznaczał nam małe, procesowe cele i o to, aby nie słuchać gremlina, który żąda od razu spektakularnych i końcowych rezultatów. Oto cały mój system. Spójrzmy na to jeszcze raz, bo to prosty i logiczny proces. W bazie chodzi o to, aby poznać swój lęk i opublikować. Na pustyni o to, aby przetrwać, publikować dalej i uczyć się nowych rzeczy. W oazie celem jest zbudowanie fundamentu społeczności, a więc służenie oraz słuchanie. W karawanie celem jest wzrastanie wspólnie ze społecznością, a więc angażowanie jej i prowadzenie. A gdy to zrobisz, nagrodą za dobrze wykonaną pracę w całym tym procesie jest Ziemia Obiecana, czyli Twoja transformacja. Już nie jesteś zalęknionym człowiekiem, a Twój kanał nie dołączył do cmentarzyska porzuconych marzeń na YouTube. Stałeś się spełnionym i swobodnym twórcą i od tej pory możesz dalej działać i robić to, co zawsze chciałeś. A teraz najważniejsze, nie próbuj ogarniać tej mapy całej naraz.
Twój cel zależy od tego, na którym etapie ekspedycji pustynia jesteś. Skup się tylko na najbliższym kroku i wykonaj konkretne zadanie. Ta mapa nie jest po to, by cię przytłoczyć. Jest po to, by dać ci pewność. Pewność, że wiesz, gdzie jesteś. I najważniejsze, że wiesz, jaki jest twój jeden następny właściwy krok. A teraz wykonaj pierwszą misję i napisz w komentarzach, na jakim etapie ekspedycji pustynia ty się znajdujesz. Jesteś w bazie, a może już jesteś w swojej ziemi obiecanej. Napisz też swój jeden właściwy, konkretny cel na najbliższy tydzień. To jest twoje zobowiązanie. To jest twój pierwszy krok na drodze do spełnienia marzeń. Nazywam się Marek Brejta i z tym systemem zamierzam dotrzeć do mojej ziemi obiecanej. Może pójdziesz ze mną? Do zobaczenia w kolejnych materiałach.